Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Dzisiaj odcinek o tym, jak przygotować jabłka do pierwszego wina jabłkowego i jakie jabłka wybrać. Mam tu przed sobą 3 skrzynki jabłek. Te w środku oczywiście najładniejsze, kupione w sklepie, i te dwie z 2 stron to są jabłka takie, widzicie, trochę gorsze, z sadu. Białe i czerwone. No i co? I które jabłka się nadają? No właściwie z tych 3 skrzynek wszystkie te jabłka się nadają do przerobu. Do wina jabłka nie muszą być takie ładne jak te kupne właśnie, bo to one takie ładne kupne można spokojnie zjeść. Można je oczywiście przerobić na wino, ale takie czerwone, trochę gorsze z wyglądu jabłka, świeżo z sadu, też się super nadają na wino i wino wcale nie będzie gorsze niż z tych kupnych. Co jest ważne przy wyborze jabłek? Ważne jest to, żeby te jabłka nie były jeszcze gugułami, żeby nie były za kwaśne. Wino powinno mieć odpowiednią kwasowość, ale jeżeli te jabłka będą jeszcze strasznie kwaśne, będą gugułami, to wino może nam nie wyjść z tego powodu, więc właściwie możemy wziąć dowolne jabłka do wina, do przerobu, tylko one nie muszą być miękkie, nie muszą być super słodkie, mogą być trochę kwaśne, ale nie mogą być gugułami i to jest jedyna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Tak to i te jabłka, i te jabłka, i te nadają się na wina, bo to są już jabłka dobre. Także będziemy te jabłka przerabiać. Jak już mamy jabłka na wino, to teraz się musimy zastanowić, jak zrobić to wino z tych jabłek. No i jest kilka możliwości. W internecie pojawiają się filmiki, gdzie ktoś obiera te jabłka ze skórek, ze środków, kroi w kostkę i wrzuca bezpośrednio do balonu. Ja bardzo bym odradzał taką metodę, bo do balonu dużo takich jabłek nie wejdzie i to nie będzie wino z jabłek, tylko to będzie jakiś kompocik jabłkowy, bardzo delikatny, bez smaku, właściwie sama woda. Więc ten sposób odradzam, tak nie robimy. Drugi sposób to jest następujący. Jabłka musimy rozdrobnić, zmielić, poszatkować jakąś rozdrabniarką i później przez prasę do owoców przecisnąć sok z tej papy, która nam zostanie z tych jabłek. To jest najlepsza metoda, ale to jest metoda przy dużej ilości jabłek, jak się robi, i jest kłopotliwa, bo trzeba mieć rozdrabniarkę do jabłek i prasę do owoców. Także jest to dość kłopotliwa sprawa, bardzo fajna, ale kłopotliwa. No i trzecia, którą będziemy dziś przerabiać jabłka, to jest zwykła sokowirówka, którą praktycznie większość osób ma w kuchni i ona nam się może przydać właśnie w tym momencie do zrobienia soku z jabłek. Także będziemy te wszystkie jabłka przepuszczać przez sokowirówkę, a gotowy sok, z gotowego soku w innym filmiku zrobimy wino. To jeszcze jedna kwestia teraz, jak przygotowujemy te jabłka do przepuszczenia przez sokowirówkę. Jest to bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy jabłko, to przede wszystkim jabłka musimy dobrze umyć, żeby nie było żadnych ziemi ani innych rzeczy na skórkach. Także jabłka dobrze myjemy i co? Jeżeli są jakieś zgniłe, obite części, jakieś robaczywe, to wszystko musimy usunąć. To jest nam niepotrzebne, to nam zepsuje wino, ale tak poza tym nie robimy nic więcej. Ani nie obieramy skórek, ani środku, chyba że środki są robaczywe, to też musimy je odrzucić. Jeżeli nie są, to takie jabłko w całości nadaje się do przepuszczenia przez sok. Jeżeli sokowirówka ma duży otwór, to możemy spokojnie jabłko w całości przepuścić. Jeżeli macie mniejszy otwór, no to na pół, na ćwiartki przekroić jabłka i wyciskamy z nich sok. Także bardzo prosta sprawa, a to w zupełności wystarczy, żeby zrobić sok, a później z tego wino. Także co, zabieramy się do pracy, robimy sok, a w następnym filmiku oglądamy, jak wychodzi z tego wino. 6 skrzynek jabłek na przerobienie na sok już czeka, także będziemy się za nie teraz zabierać. Jeżeli chodzi o sam rozmiar jabłek, duże, małe, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Nie musimy specjalnie szukać dużych jabłek u kogoś, bo równie dobrze możemy zrobić z tych małych. Małe są bardzo dobre do przerobu na wino. Łatwiej nawet przerobić, a naprawdę wino jest później, jak nie lepsze nawet, to równie dobre, więc rozmiar jabłek tu nie ma znaczenia, mogą być małe. No i co? No i te jabłka musimy teraz dobrze umyć. Jak już je umyjemy, to odcinamy to, co wszystko jest niepotrzebne. Końcówki zgniłe, zepsute, jakieś robaki
i będziemy przeciskać przez sokowirówkę, a gotowy sok będziemy wrzucać do tego dużego garka i później będziemy robić z tego wino. Zrobiłem już garnek około 20-litrowy soku i teraz jak ten sok postoi w takim garku, to zobaczcie, u Was też to zauważycie, lekka frakcja będzie na górze. I to wszystko, co jest tu na górze, będziemy musieli wywalić, bo to jest nam niepotrzebne. Bo to jakby było w balonie, to by później przy fermentacji właśnie to by kipiało, bo to jest lżejsze niż sok. Więc po tym jak już to się odstoi w soku, to wywalamy. To jest nam niepotrzebne do wina. Im mniej będzie tej frakcji, tym lepiej. Im czystszy będzie sok, tym łatwiej się będzie fermentował. Więc wywalamy to, co jest nam niepotrzebne. Tam pod spodem już tu nie jest tak klarowny sok, ale jak ten sok dłużej postoi, to pod spodem może być już taki klarowny sok jak ze sklepu jabłkowy. Zależy z jakich jabłek robimy. Nie musimy się tym przejmować, nie musi być klarowny sok do wina. No to w procesie fermentacji, później zlewania za dosadu wszystko odfiltrujemy, więc nie musimy się tym specjalnie przejmować. Ważne, żeby się tego mułu pozbyć z wierzchu. Na dnie też z jabłek pewnie, zależy z jakich jabłek jest muł, ale to na dnie to już nam nie przeszkadza, to w balonie też pójdzie na dno. Więc zbieramy frakcję z góry. I właściwie sok mamy gotowy do wina. Taki sok już jest sokiem, który się nadaje 20 litrów. Jeszcze trochę dorobię i zobaczymy. Przerabianie jabłek dobiegło końca. Jak widzicie, są tu dwa garki, około 30 litrów soku z jabłek jest gotowe na robienie wina. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak powstaje wino z tego soku, to zapraszam. Tutaj jest umieszczony link albo w opisie filmu do filmiku z winem jabłkowym.